unexpected unexpectedly, frequently tips get the tip of pasta whenever you are seated. Please take a compartment in case anything falls out. The toilet are representative first and Islandia. Zimą kraj tak piękny, surowy i majestatyczny, że nie sposób o nim opowiedzieć coś w paru zdaniach tytułem wstępu, więc od razu zapraszamy na zwiedzanie. A pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić po przyjeździe na wyspę, to iść przywitać się z dumą Islandczyków, końmi rasy islandzkiej. Te niezwykle przyjaźnie nastawione zwierzaki można spotkać co parę kilometrów jadąc wzdłuż krajowej jedynki. Konie, jak i ich właściciele, przyzwyczaili się do turystów. Częstym widokiem jest grupa ludzi stojących przy zagrodzie i głaskająca konie. Tak przy okazji, nie mówcie nigdy Islandczykowi, że ma ładnego kucyka, bo z pewnością się obrazi. Są to konie, choć niewielkie. Islandczycy tak dbają o swoją rasę, że prawo islandzkie zapobiega importowaniu koni do kraju, a raz wywiezione za granicę nie mogą już powrócić. Gdy już uzyskaliśmy aprobatę sympatycznych zwierząt, możemy jechać zobaczyć pierwszą atrakcję Złotego Kręgu – gejzer. Zatrzymujemy się na bezpłatnym parkingu obok restauracji. W zimie duża część parkingu pokryta jest lodem, jak i wszystko blisko gejzeru i wodospadów. Pierwsza nasza atrakcja, a już odczuliśmy brak raków, które przydadzą się prawie w każdym miejscu. Jeśli wybierasz się tam w zimie, koniecznie weź je ze sobą. Gejzery wzięły swoją nazwę właśnie od znajdującego się tutaj tryskającego źródła o nazwie Geysir, co oznacza po prostu tryskać lub wybuchać. Ten najsłynniejszy w zasadzie został zabity przez turystów, którzy wrzucając tam kamyki i monety zatkali go. Obok znajduje się jedyny regularnie co 5-10 minut strzelający gejzer Stokkur. Słup wody o szerokości 3 metrów wyrzucany jest na wysokość dochodzącą do 30 metrów. Wokoło znajduje się parę gorących źródeł, a nawet w niektórych woda cały czas wrze. 10 km na wschód od gejzerów znajduje się największy wodospad na Islandii Gullfoss. Zatrzymujemy się na bezpłatnym parkingu, przy którym można skorzystać również z bezpłatnych toalet. Droga z parkingu pod wodospad zajmuje jakieś 3-4 minuty. Gullfoss, czyli złoty wodospad, przez którego co sekundę przelewa się 400 ton wody, składa się z dwóch kaskad. Pierwsza, wyżej położona, ma wysokość 11 metrów, a druga 21. Zimą w wielu miejscach zamknięte są ścieżki przy wodospadach. Tutaj również nie da się zejść na skraj wąwozu. Możemy jedynie obserwować z dalsza lub z góry, ale i tak ten wodospad prezentuje się fantastycznie. Z Gullfoss udajemy się do Parku Narodowego Þingvellir, w którym można podziwiać szczeliny między płytami tektonicznymi. Ale najpierw zatrzymujemy się przy drodze, żeby podziwiać pustkę. Czarna droga i pustynia śniegu robią ogromne wrażenie. Jeżdżąc po Islandii można spotkać przy drodze znaki z charakterystycznym symbolem węzła Bowena. Oznacza to, że znajduje się tam jakiś punkt wart zatrzymania. Właśnie przy takim miejscu zrobiliśmy kolejny postój. Okazało się nim miejsce z oszałamiającym widokiem na międzykontynentalną szczelinę. Teraz zasypana śniegiem, w lecie pięknie porośnięta mchem.
Szczelina, która rocznie powiększa się o około 2,5 cm, znajduje się między płytami tektonicznymi północnoamerykańską i euroazjatycką. Ta fizyczna granica przebiega przez całą Islandię, a wokół niej utworzyło się wiele czynnych wulkanów, które co jakiś czas dają o sobie znać. Jedziemy dalej na parking przy wejściu do centralnego punktu Parku Narodowego. Wejście jest bezpłatne, ale parking już tak. Opłaty 750 koron dokonamy w toalecie. Są tam stanowiska do samodzielnej opłaty. Wybieramy rodzaj pojazdu, wpisujemy numer rejestracyjny i płacimy kartą lub telefonem. Po wejściu widzimy wielką równinę zgromadzenia Þingvellir. Þing, czyli parlament, Vellir, równina. Miejsce ważne dla historii Islandii, ponieważ w tym miejscu w 930 roku po raz pierwszy zebrał się islandzki parlament Alþing, który jest jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych świata i która funkcjonuje do dziś. Tradycja zebrań Þingvellir praktykowana jest do dzisiaj. Kiedy to największe święta narodowe, parlament zbiera się właśnie tutaj, a nie w Reykjaviku. Znajduje się tutaj również kościółek z 1859 roku. Obok mieści się dworek, który jest letnią rezydencją premiera Islandii, a naprzeciwko niego mały cmentarz narodowy, na którym spoczywają islandzcy poeci. Dojeżdżamy do ostatniego dzisiaj punktu. Jest to jezioro wulkaniczne Kerit w środku wulkanu Grímsnes. Wyjątkowo parking jest bezpłatny, za to płacimy za wstęp. 400 koron od osoby dorosłej. Trochę głupim pomysłem jest oglądanie zamarzniętego jeziora przysypanego śniegiem, ale obeszliśmy krater i wyobraziliśmy sobie to jezioro w środku lata. Jezioro w zależności od wód gruntowych ma od 7 do 14 metrów głębokości. Na koniec parę ujęć z nadmiejscowości jeziora Laugavaten oraz znanego spa Fontana z gorącymi basenami. Linki do wszystkich miejsc i parkingów zostawiam w opisie.
W następnym odcinku odwiedzimy słynne wodospady wzdłuż drogi numer 1 oraz odwiedzimy Czarną plażę, na co już teraz serdecznie zapraszam.